Na początku 1941 roku do getta przesiedlono około 40–50 tysięcy Żydów z podwarszawskich miejscowości, ale jednocześnie władze nazistowskie nie przyznały nowej żywności dla getta. Głód to doświadczenie skrajnych niedoborów, jest jednym z tych dominujących doświadczeń getta warszawskiego i zrozumienie systemu kartkowego i zrozumienie, jak bardzo wszystkiego w getcie brakowało, jest kluczowe dla zrozumienia getta. Znużone, blade palce uderzają w maszynę gdzieś w Krakowie. Tyk, 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 tyk. Rzym. Duce oznajmił. Tokio. Gazeta Asahi Shimbun. Tyk, 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 tyk. Sztokholm. Tyk, 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 tyk. Waszyngton. Minister Knox. Tyk, 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 tyk. A ja jestem głodny. Kartki były wprowadzane jeszcze w 1939 roku. Były one przydzielane dla wszystkich takie same i to były bardzo skromne przydziały, około 150–200 kalorii dziennie, ale to był ten okres, kiedy to było jeszcze takie świadczenie społeczne, coś miało troszkę ułatwić sytuację ludności. Te kartki, które później są wprowadzone na przełomie 1939 i 1940, w pierwszych seriach przewidywały przydziały po około 700 kalorii dziennie na osobę i wtedy jeszcze nie dyskryminowały Żydów względem Polaków. Zaś z upływem kolejnych miesięcy okazało się, że żydowskie kartki dają około w 1940 roku, w końcu 1940 roku, około 300–400 kalorii, kartki polskie 600–700, zaś kartki dla Niemców powyżej 2000. Więc widzimy wyraźnie, jaka jest dysproporcja. Jest takie znane opracowanie sporządzone przez Żydowską Samopomoc Społeczną, organizację pomocy społecznej działającą w getcie, które mówi, że do getta trafiają te 3 strumienie żywności. Jeden to jest część żywności rozdzielana na kartki, druga to jest żywność, która tam trafia oficjalnie, ale jest sprzedawana poza systemem kartkowym i wreszcie trzeci system to przemyt, który stale trwa i jest ważnym elementem codziennego życia getta, gdzie prawdopodobnie tysiące osób są zaangażowane w próby zdobycia tej nielegalnej żywności, przemycenia jej z tak zwanej strony aryjskiej, czyli z Warszawy poza murami. Po zamknięciu getta warszawskiego w pierwszych miesiącach kartki dla Żydów dalej były rozdzielane przez Zarząd Miejski Warszawy, czyli jeszcze była to ta sama instytucja, która wydawała je chwilę przed zamknięciem getta. Ale od marca 1941 roku rozdział kartek przejął Zakład Zaopatrywania w getcie, a kartki dla Żydów nadal były tak samo niewielkie jak przed zamknięciem getta, a niekiedy nawet mniejsze. W najgorszych miesiącach rozdzielono żywność przekładającą się na z grubsza 200 kalorii na osobę dziennie, w związku z czym jest to około 10% rzeczywistych potrzeb. Getto jako dzielnica zamknięta, do której przewóz towarów był bardzo utrudniony, nie mogła tych braków żywności uzupełnić importem jej z prowincji, ze wsi. Rozmowy we śnie milkną, przygasają spory. Od czasu do czasu sen przerywa jęk, a ja czuję, jak dudni mi w głowie i serce ogarnia omdlenie. Usta spierzchnięte, jestem głodny. Jeść, 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 jeść. Ostatnia zupa wczoraj. Za 21. Najbliższa dziś o tej samej porze. Sporo czasu już upłynęło. Ile jeszcze zostało? 8 godzin. Chociaż w gruncie rzeczy ostatnia godzina ta od 12 się nie liczy. Wtedy jesteś już w kuchni, upojony zapachem jedzenia. Już widzisz zupę. Wygląda na to, że właściwie pozostało jeszcze tylko 7 godzin. Jak działał system kartkowy? Bo to nie jest dla każdego jasne. Administratorzy poszczególnych kamienic, poszczególnych budynków prowadzili księgi meldunkowe mieszkańców i na ich podstawie występowali do zakładu zaopatrywania z listą, ile osób powinno otrzymać kartki, ewentualnie ile z tych osób to są dzieci, które otrzymywały jakieś niewielkie dodatkowe przydziały i
Na tej podstawie otrzymywali kartki, które rozdzielali mieszkańcom. Mieszkańcy najczęściej przy odbiorze kartek musieli uiścić niewielką opłatę. To była specyficzna dla getta forma opodatkowania, że przy odbiorze kartki należało zapłacić dodatkowo niewielką kwotę na pomoc społeczną i tak zwaną opłatę stałą, która była podatkiem ściąganym przez Radę Żydowską. Następnie po odebraniu kartek mieszkańcy mieli pójść do sklepów i zarejestrować tam swoje kartki. Deklarowali, że będą dany rodzaj towarów odbierali z tego sklepu, w którym je zarejestrują. I jak mamy zachowanych kilka kartek, że powiem, zużytych po wykorzystaniu, widzimy, że z nich wycięto zaledwie około 10 kuponów, najczęściej same kupony na chleb, ponieważ często inne towary w danym miesiącu w ogóle nie zostały przedzielone. Okresowo ukazywały się plakaty albo ogłoszenia, które mówiły, że na kupon, powiedzmy numer 34, będzie można odebrać przydział marmolady, albo przydział brukwi, albo przydział chleba. I na tej podstawie wtedy posiadacz kartki mógł pójść do sklepu, dany kupon był wycinany, a dany towar sprzedawany po cenie urzędowej. Kwestia tego, ile żywności otrzymywało getto, jest dość trudna. Na początku 1941 roku do getta przesiedlono około 40-50 tysięcy Żydów z podwarszawskich miejscowości, ale jednocześnie władze nazistowskie nie przyznały nowej żywności dla getta. Co oznaczało, że to, co wcześniej było dzielone na i tak głodowe racje dla 400 tysięcy osób, nagle musiało wystarczyć dla niemal 450, czy może 450. W związku z czym przydział kartkowy albo nie był realizowany w pełni, albo musiał zostać zmniejszony, albo niektórych towarów nie można było odebrać w sklepach. No dobrze, ale jak przebrnąć przez tych 7 godzin? Nie, przez następne 2 godziny. Czytać? Nic nie wchodzi do głowy. Mimo to wyciągasz niewielką książeczkę spod poduszki. Niemiecką. Artur Schnitzler. Wydawnictwo takie a takie, rok wydania, drukarnia. Ewa przeglądała się w lustrze. Przebiegasz wzrokiem pierwszą stronę i uświadamiasz sobie, że nic nie rozumiesz, nic poza tym pierwszym zdaniem. Ewa przeglądała się w lustrze. Dobrnąłeś już do końca drugiej strony. Nie rozumiesz ani słowa. Wczoraj zupa była cienka, dość zimna. Dodałeś soli, która się nie rozpuściła i wczoraj umarł Friedman. Z głodu. Oczywiście, że z głodu. Zacząłem badać system kartkowy, zadając sobie przede wszystkim pytanie, w jaki sposób ludzie w getcie byli w stanie przeżyć, mimo tego, że przydziały kartkowe były tak skromne. I próbowałem zrozumieć, jak działa ten system, jak działa również przemyt żywności do getta, żeby zrozumieć codzienne funkcjonowanie getta, zrozumieć to, w jaki sposób ludzie żyli z dnia na dzień. Wiele osób ma pewien problem z tym, żeby dobrze ująć, jak wygląda połączenie systemu kartkowego, oficjalnych dostaw żywności pozakartkowych i przemytu. Często nawet w literaturze pojawiają się szacunki, które mówią, że 97% żywności do getta było przemycane. I jest to efekt pewnego niezrozumienia tego, czym jest na przykład ta żywność, która jest poza systemem kartkowym rozdzielana, która oficjalnie trafia, ale jest sprzedawana poza systemem kartkowym na podstawie różnych, często dziwnych koncesji. Sam system pokazuje pewną dziwną tendencję władz nazistowskich do tego, żeby tworzyć prawo, które niejako wymusza się na wszystkich ludziach w generalnym gubernatorstwie, to żeby je praktycznie codziennie łamali. Jest kilka znanych tekstów na ten temat, gdzie autorzy zauważają, że gdyby prawo obowiązujące w okupowanej Polsce rozumieć literalnie, codziennie zapadałoby wiele milionów wyroków śmierci za handel chlebem po cenach wyższych od urzędowej albo za inne podobne wykroczenia. W praktyce system prawa był tak stworzony, że nie można było go przestrzegać. Gdybyś tak teraz miał ćwiarteczkę chleba, taką czworokątną, jaka leży na ściereczce w każdej witrynie sklepowej, na każdym stoliku. Ech, braciszku kochany, łapiesz się na tym, że od tej słodyczy unosisz się do góry. Gdzieś na 4. stronie opowiadania pojawia się nowe imię – Dionizja. Skąd się wzięła? Czego chce? Nie wiesz. 1 ćwiartka chleba, 1 talerz zupy. Tę byś przyrządził inaczej, żeby była ciepła
gorąca. Wtedy jakieś 5 minut zabrałoby ci zjedzenie pierwszej łyżki. Że parzy, spociłbyś się przy jedzeniu, dmuchałbyś na każdą łyżkę, żeby za szybko nie przełknąć zupy. Ot co? System kartkowy w getcie warszawskim właściwie załamał się z momentem rozpoczęcia deportacji do obozu zagłady w Treblince. W tym momencie, po pierwsze, w getcie zapanował chaos. Nagle tysiące osób codziennie było wywożonych, inni spędzali większość dnia albo starając się o zdobycie dokumentów dla siebie i swoich rodzin, albo też ukrywając się przed deportacjami, co uniemożliwiało normalne funkcjonowanie sklepów. Jednocześnie getto było otoczone gęstym kordonem policji i żandarmerii, która miała uniemożliwiać Żydom ucieczkę z getta, ale jednocześnie uniemożliwiało to przemyt. Przez co w getcie ceny żywności i tak już bardzo wysokie przed rozpoczęciem deportacji jeszcze wielokrotnie wzrosły i osoby, które nawet do tej pory były w stanie jako tako się wyżywić, nagle zajrzał im w oczy głód. I w tym momencie Niemcy prowadzący deportację zarządzili, że ludzie, którzy zgłoszą się na ochotnika do wywózki, zgłoszą się na Umschlagplatz, oczywiście bez informacji, że do obozu zagłady, otrzymają dodatkowy przydział, otrzymają po 3 kg chleba i kilogram marmolady. I dla wielu tysięcy osób, szczególnie tych, którzy byli przekonani, że nie zdołają w inny sposób uniknąć deportacji, był to mocny argument, żeby przyjść na Umschlagplatz. Do dzisiaj trwa dyskusja, jak wiele było takich ochotników. Prawdopodobnie były ich tysiące, nie jest jednak jasne, jak wiele. System kartkowy, taki jaki istniał podczas okupacji, a w szczególności jaki istniał w getcie warszawskim, jest czasami zapomniany, jest takim elementem codzienności. Wielu historyków mówi, że codzienność jest przezroczysta. Ludzie nie mają zwyczaju pisać i wspominać tego, co jest takim codziennym problemem. Raczej wspominają rzeczy, które są wyróżniające, rzeczy, które zrobiły na nich wrażenie z dnia na dzień. A mimo to właśnie głód, to doświadczenie skrajnych niedoborów jest jednym z tych dominujących doświadczeń getta warszawskiego i zrozumienie systemu kartkowego i zrozumienie, jak bardzo wszystkiego w getcie brakowało, jest kluczowe dla zrozumienia getta. Z kim tak rozmawiasz? Czy jesteś Arkus dwojga istot złożony? To kłamstwo. Tylko bez patosu, proszę. Nie przydawaj sobie wielkości. Takie rozdwojenie jaźni było dobre kiedyś, gdy byłeś syty. Wtedy mogłeś mówić, 2 istoty siłują się we mnie i robić przy tym minę cierpiętnika. Wszak w literaturze spotykasz się z tym tak często, ale dziś nie opowiadaj bajek. Jesteś ty i twój żołądek. Twój żołądek i ty. 90% żołądka i szczypta ciebie. Maleńka resztka, nieznaczna pozostałość dawnego Arka. Tego, który kiedyś rozmyślał, czytał, walczył, marzył. Nie rozumiem, mój, czyżbyś wtedy nie jadł? Tak, żołądku, jadłem. Pewnie, że jadłem, ale nie myślałem o tym, że jem. Jeszcze nim rozpoczęły się deportacje do obozu zagłady w Treblince, w getcie warszawskim zmarło z powodu głodu i chorób około 90 000 ludzi. Oczywiście choroby zebrały straszliwe żniwo, ale nie możemy zapominać, że dla wielu osób albo sam głód odegrał główną rolę, albo też to wyniszczenie głodem spowodowało, że byli bardziej podatni na choroby zakaźne i co przełożyło się na ich straszliwą śmiertelność. Dlatego to właśnie ta codzienność i kwestia wielkości przydziałów chleba i braku niemal jakichkolwiek warzyw, braku białka w diecie przekładała się na tak wysoką śmiertelność i była jednym z takich niedocenianych narzędzi nazistowskiej opresji w stosunku do Żydów w getcie warszawskim. Głód i to ciągła, codzienna walka o przetrwanie definiowały to, czym wiele osób się zajmowało. To doświadczenie niedoboru często ograniczało możliwości innej działalności. Ludzie byli skupieni na samym przetrwaniu w najbardziej fizycznym, biologicznym tego sensie. To uniemożliwiało wielu osobom wzięcie udziału w czy to zbrojnej konspiracji, politycznej konspiracji, angażowanie się w działalność kulturalną czy podobne rzeczy,
dlatego że pierwszym priorytetem było biologiczne przeżycie. Pierwszym priorytetem było zdobycie jeszcze kromki chleba, jeszcze porcji zupy. Wielu autorów argumentowało, że to właśnie ten stan Żydów w momencie rozpoczęcia deportacji do Treblinki latem 1942 uniemożliwiał im gwałtowny sprzeciw, uniemożliwiał im wystąpienie zbrojne przeciwko Niemcom latem 1942. Dopiero z jednej strony zmiana świadomościowa, że naziści planują wymordowanie wszystkich Żydów i że śmierć jest niemal nieunikniona, oraz to, że w getcie szczątkowym poprawiła się sytuacja zaopatrzeniowa, pozwoliło ludziom, większej liczbie ludzi, skupić się na kwestii nie przeżyciu kolejnego dnia, tylko na kwestiach związanych ze zbrojnym oporem, czego wyrazem była tak zwana samoobrona styczniowa w styczniu 1943 roku, a później słynne powstanie w getcie warszawskim.